prawym lewa są takie przewodniki Bułgarii. Pokaż, gdzie? Mapy są, tak? Mapa. Mapa. 8. No ma mapę, nie? Tak idziemy sobie już teraz tu przez sam środek, a tam policja stoi przy tym torcie przez sam środek z nami. No mój jaki skill. I nawet sobie po polsku rozmawiać. Pamiętaj jak coś. Ogólnie mi się bardzo podobało. Bardzo. Bardziej niż w Grecji. Idę na krótki spacer. Mamy sporo czasu na samolot. A tutaj mam taką informację, że 15 minut, już w tej chwili 13 minut od lotniska jest plaża. Także idę zobaczyć, jak to wygląda. Jak to nam ta wycieczka wyjdzie. Mimo po tej stronie chodnika będę musiał naokoło przejść, żeby nie iść po ulicy. No, tu właśnie przechodzimy koło tego Muzeum Lotnictwa, gdzie byłem niedawno. Ta Bułgaria jest taka mocno niedoszacowana. Ciekawy kraj. Czekając na lotnisku na samolot, można się wybrać do muzeum. Warto, szczególnie z dziećmi. Można dotknąć, zobaczyć, robić zdjęcia. Fajna pamiątka. Blisko plaża. Z tego co czytam, już troszkę byliśmy w tym Burgas. Byliśmy na takim dużym rynku w hali. Fajne rzeczy, w sensie warzywa. Warzywa takie tam różne do jedzenia. Jakieś orzechy, nie orzechy. Jakaś rakija. Czy tam jakieś fast foody, czy tam ryba świeża, czy jakieś dania. Naprawdę warto przyjechać do Burgas na dłużej. Byliśmy tak w zasadzie krótko, przyjazdem do Sozopola, ale wiemy, że trzeba będzie to powtórzyć i dobrze by było jakiś nocleg, 2 noclegi tutaj zabukować. Także wszystko jeszcze przed nami. Coś tak jakby lekko kropiło. Mam nadzieję, że pogoda wytrzyma. Już mi się zrobiło z 15 minut 10 minut. Także faktycznie to chyba jest bardzo blisko.
plaża. Tak się zastanawiałem, czy iść, czy nie iść, ale z drugiej strony nie wiem, z 1,5 godziny, czy 2 trzeba czekać do tego, żeby się odprawić, to po co? Lepiej się przejść, wykorzystać ten czas. Nie wiadomo, kiedy teraz będzie można z powrotem przyjechać w Bułgarii. O, bambus mamy, bambusa. Właśnie bambus w Bułgarii, nie tylko bambus. Naprawdę, i granaty rosną, i figi rosną. Kurczę. Kraj ma tyle możliwości. W tej chwili jest taki jeszcze bardzo niedoszasowany. I naprawdę są tu możliwości spore. Jeżeli ktoś ma jakieś tam pieniążki odłożone, to w Bułgarii można tanio, w miarę tanio, no na pewno nie drożej jak w Polsce, wydaje mi się, że taniej, na pewno taniej, no bo można sobie mieć jakiś ogródek, sad. Podatki są dużo mniejsze, koszty jakieś tam prąd tak dalej też są mniejsze, także naprawdę, jeżeli ktoś tak by się ogarnął, to w Bułgarii można dobrze żyć. Mentalność ludzi też jest spoko. Jednak Bułgarzy sobie cenią przede wszystkim jakąś prostotę życia, spokój. Nie są takim krajem, który urządza wyścigi szczurów. Oczywiście pieniądze są ważne i też to widać, że ludzie próbują jakoś przeżyć, zarobić na codzienny chleb. Ale ta atmosfera Bułgarów, Bułgarii jest lepsza, przynajmniej w moim odczuciu, niż na przykład w Polsce. Polska to, ja tak przynajmniej odczuwam, kraj biurokracji strasznej. Trzeba udowodnić w Polsce, że się nie jest kryminalistą, bandytą. Przecież to jest chore. Także naprawdę trzeba myśleć, żeby żyć normalnie i nie robić z siebie niewolnika. Świetnie to wszystko wygląda. Naprawdę blisko. 6 minut zostało mi, 500 metrów. Jak byliśmy w Słonecznym Brzegu, poszliśmy sobie wieczorkiem, było ciemno, taki spacer, jak to w nocy życie wygląda w Słonecznym Brzegu. No co, bardzo bezpiecznie. Założyliśmy, że są takie osoby w cywilu z krótkofalówkami, które dbają o bezpieczeństwo turystów. W ogóle o bezpieczeństwo. Także tylko pozazdrościć ekipie Orient Expressu, że mogą sobie mieszkać w tych klimatach bułgarskich.
No i fajnie, super, że pokazują to Bułgarię. Można mieć jakieś informacje z pierwszej ręki od ludzi, którzy mieszkają na co dzień w Bułgarii i robić jakieś plany. Tak. No, wygląda na to, że zaraz będę na plaży. Przed chwilą byłem na lotnisku. 3 minuty. 300 metrów. Jest to niesamowite. To jest tak blisko. O, mam tu apartament do sprzedania. Tu mamy jakiś real estate, jakiegoś pośrednika sprzedaży. No, nastawieni są głównie na Rosjan, jak to widzę, ale to już coś się chyba zmieniło z tym, co Rosja zaczęła wyprawiać. Przez to ma też Bułgaria trochę problemów, bo oni zainwestowali tutaj spory kapitał. No, a nie można tak po prostu nie określić się i nic z tym nie zrobić, z tym, co Rosja wyprawia. Nieważne, kto się zmusił do tego, czy jak to było i dlaczego. Jeżeli oni mają wszystko olane i uważają, że mogą wszystko załatwić z pozycji siły i wszyscy muszą to akceptować, nikt nie musi się z tym liczyć, nikt nie muszą się liczyć, no to jednak trzeba coś z tym robić i nie pozwalać na takie zachowania, ponieważ to wszystko pójdzie w złym kierunku i tak już będzie. Nie wolno pozwalać na takie rzeczy. Ukraińcy robili dużo złego w swoim czasie, ale Polacy nie są mściwi, ale przede wszystkim są bandytami. Oni zamiast mordować kobiety ukraińskie czy dzieci, będą im pomagali. No ale to już taka inna sprawa jest. Za daleko odeszłem od tematu. A już się znalazłem przy plaży. Przy plaży Burgas. Didi Beach. 500 metrów. To jest 500 metrów do Didi Beach. Super. Tak, na szczęście. No, na szczęście. Jesteśmy w Bułgarii, ale to już niedługo. Samolot zabierze nas z powrotem na nasze kąty, ale jest przynajmniej jakiś cel w życiu i człowiek może mieć jakieś plany poza szarą rzeczywistością, restrykcjami w Polsce. Gdzieś to, co oni wyprawiali niedawno jeszcze tylko w Polsce, na całym świecie, to jest szaleństwo i to jest po prostu masakra jedna wielka. Pod tym względem Bułgaria bardzo pozytywnie się wyróżniała. Ludzie nie dali się ogłupić. Bardzo dużo ludzi nie dało się oszukać. Także pod tym względem, każdym innym, to jest mocno niedoszacowany kraj. Naprawdę. Chwała Bułgarom za to, że są taką społecznością. No. Że jednak myślenia i rozumu im nie zabrał.
Piękna Bułgaria. Piękna Bułgaria. I Bułgarzy naprawdę ciężko pracują na to, żeby dbać o swój kraj. Żeby turyści mogli do nich przyjeżdżać i czuć się dobrze. Nie każdy to zawsze doceni. Każdy się patrzy, że tam coś, że tam leżak kosztuje coś te parę lewa, czy parasolka, no ale przecież jeżeli ktoś o to dba, to musi mieć jeszcze jakąś godziwą, w cudzysłowie godziwą, nawet symboliczną opłatę za to, żeby żyć. Żeby żyć. I start. Dobrze, jestem na plaży. 16 minut. Kilometr 200. Dobra. Lecimy na Szczecin. Piękne jest to, że ten kraj jest cały czas taki dziki. Z jednej strony jest cywilizacja, karty kredytowe, które są coraz bardziej powszechne. Dobre jest też to, że jednak Bułgarzy walczą o gotówkę, żeby gotówka była w obrocie. Niektórzy uważają to za jakieś powiedzmy utrudnienie, ale to jest świetne, że jednak nie tylko plastik, ale liczy się gotówka. No, a z drugiej strony dziki kraj, że normalnie przy drodze figi rosną, śliwki, czereśnie. Jakieś są też śliwki. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego kraju. No, jaki kar, jakie auto. Pomimo, że dzisiaj mamy pochmurny dzień, a rano bardzo wiało, padało, to jest cieplutko. Cieplutko jest. Jakaś kebabownia. Kebabownia. Piekarnia. Piekarnia. Normalnie po polsku, tylko tyle, że napisane jest cyrylicą. Bułgarska banica. O, pięknie.
Chcesz baniczkę? Dobre jutro. Silna pajanica. Jedna. Dwa lewe. Dwa lewo. Moglie. Благодаря. No, chociaż przyniosę tym moim baniczkę z tej małej wyprawy. Bardzo fajne są te baniczki. Świetnie smakują. Z czym by nie były. Okej. 9 minut, 700 metrów. Także pół godzinki w dwie strony do plaży z lotniska Burgas. Także Bułgaria jest krajem wartym zainteresowania, wartym jakichś planów na przyszłość, inwestycji. Tak. No to już taka ostatnia wyprawa w Bułgarii. Ostatni filmik z Bułgarii. Nawet bym nie pomyślał, że będzie taki filmik. To dobrze jest żyć chwilą i podejmować nawet jakieś małe ryzyka. One zmieniają nasze życie na lepsze. Zamiast siedzieć z tyłkiem i czekać. Na przykład na pociąg, autobus czy samolot. Szczególnie wtedy, kiedy ma się więcej czasu niż tylko jakieś 30-60 minut. 6 minut, 450 metrów. No. Tu mamy tablicę. Jedziemy. Lotnisko już widać. Na pierwszym planie Muzeum Awionautyki. Bardzo klimatyczne. Warto odwiedzić. Za śmiesznie małe pieniążki. Bo 3 euro no to na osobę dorosłą fakt, że jest jakieś małe. Ale mimo wszystko jest zadbane. Kupuje się zamiast biletu taki, znaczy w sumie ticket, bilet też, no tak jakby na samolot. Są tabliczki informacyjne, można sobie doczytać po angielsku, dopytać się po angielsku. A jak ktoś ma problem z angielskim, to można sobie wcześniej poczytać w internecie albo porobić fotki i potem poszukać, poogarniać to. Tą historię tych tu egzemplarzy muzeum postradzieckich, bo to są technika postradziecka do jego ustroju.
komunistyczno-socjalistycznego. Ale tam też były dobre rzeczy. Dziki kapitalizm, który teraz się serwuje nam w Polsce, nie jest ani taki piękny, ani taki dobry, ani taki przyjazny. Kiedy państwo z nadopiekuńczego przeradza się w taki moloch, który mówi: bierz ta i rób ta. Wszystko sami. Najpierw myśli za ludzi, nie pozwala na indywidualne jakieś zachowania, a potem mówi, że wszystko od was zależy. Tylko zapomina o tym, że tych ludzi wcześniej pod innym szyldem eksploatował. Mentalnie, finansowo, pod każdym względem. Tak. Hello. Jesteśmy na lotnisku. Teraz tutaj przez pasy przejdę. Także ktoś rozsądny to ogląda, to śpieszcie się. Jeżeli wam się nie podoba wasze życie w Polsce, to macie trochę możliwości życia w rozsądnej i cenie i jakichś takich rozsądnej mentalności w ogóle. Macie fajne zamienniki. Nawet Grecja czy Hiszpania będzie lepszą alternatywą jak jakieś niewolnictwo urzędowe w Polsce, gdzie się tylko patrzy, żeby jak największe narzucić podatki, pseudo-osłony dla ludzi, dać, żeby się nie buntowali. Tak. A to nie na tym polega, żeby płacić podatek za wodę z własnej studni, płacić podatek za energię ze słońca, który jest całej wspólnoty ludzkiej, darmowe. Już nawet mówić nie wspólnoty ludzkiej, ziemskiej, ale w ogóle wszechświata. Teraz jakby człowiek chciał żyć na przykład w Polsce, może nie tylko w Polsce, bo to tak by było nieuczciwe, niesprawiedliwe z mojej strony, to będzie ciężkie, żeby żyć tylko z pracy swoich rąk. To cała ośmiornica finansowo-podatkowa bardziej uciska takich zwykłych ludzi, których jest dużo, jak takie jednostki bogate, obrotne, które sobie dobrze radzą. Potrafią znaleźć ścieżki, kruczki, by mieć więcej, mniej płacić. Także ty, szary człowieku, masz pod górkę i z takiego kraju powinieneś uciekać. Tak to zrobić, żeby ta ucieczka była z korzyścią dla ciebie. Wtedy, kiedy to będzie z korzyścią dla ciebie. I nie do końca musi być to ucieczka. Przeprowadzka. Zawsze ten swój kraj, który jakby nie było, będzie z sentymentem w sercu, można odwiedzać turystycznie. No i jest. Proszę, To jest? bonica. To dla Kacpra najwyżej, bo ja nie Sedem. chcę, bo ja przed chwilą zjadłam swoją